Witam. Dzisiaj mamy 17 luty 2025 rok i oczywiście, co najważniejsze, ku potomności. I co jest najważniejsze? Najważniejsze to, że pan Vance zrobił wielką karierę. Bardzo mi się to podoba. Po pierwsze, tutaj zauważyłem jeszcze jedną rzecz, że tak zwani postkomuniści nie mają skąd brać pieniędzy. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, która mnie rozśmiesza, stawiałem zarzuty, które są zarzuty wobec nich. I to mnie się najbardziej podoba. Nie przeczytali dobrze lekcji, którą mieli. Mało tego, ja tego nie zauważyłem, bo po pierwsze nie oglądałem tego, tylko ten fragment samego pana Vance'a, który wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych, żeby było tak, żeby było to gorącego, że organizator się popłakał na samym końcu. Słuchajcie, ja widziałem to, ale jak ktoś tego nie skomentuje, a to dosłownie 15 minut temu widziałem w jakimś tutaj sprawozdaniu, no wielka radość, że coś takiego w ogóle może występować. Czyli zapraszać kogoś na spotkanie, w dodatku w sercu Niemiec, i to najciekawsze, że w Bawarii. Następnie jest to miejsce, gdzie rozpoczęła się ta kampania faszystowska, ta hitlerowska, gdzie i Niemcy chcą być tacy łagodni, tylko to też trzeba by się mocno zastanowić. A Marks to gdzie mieszkał? Na Księżycu? Potem ten, co go teraz tak bardzo lansują, co mówił, ostrzegał nas już świętej pamięci pan Karoń, ten Włoch, a przecież faszyzm się wywodzi w ogóle, podstawa faszyzmu to są przecież Włochy. Drugim właśnie jest, no co tu ukrywać, ale właśnie Monachium. I tutaj witam serdecznie, witam Sun, witam Mariolę, Marię i Reginę. Oczywiście Regina bardzo wcześnie pokazała się, ale dzisiaj, dlaczego tak wcześnie jestem, bo dzisiaj jest smutny dzień. Pochowaliśmy starszą panią, oczywiście bardzo. Mówiłem wczoraj, że to najstarsza mieszkanka tego domu, a właściwie tych okolic, bo cały czas związana z tak zwanym księżem Młynem. I dużo nam opowiadała i ja żałuję jednej rzeczy, że ja nie zrobiłem filmu takiego dokumentalnego, bo miała fenomenalną pamięć do całej swojej, właściwie do ostatniej chwili. Zmarła, rodzina przyjechała, wszyscy byli, było bardzo dużo znajomych. Po pierwsze, bardzo lubimy rodzinę. Rodzina jest lubiana po prostu i to jest podstawą, że wszyscy tak zwani wnuki nawet przyszły, tych osób, które, no tych pokoleń, tak, czy czwarte pokolenie, bo już to jest, no co tu ukrywać, jeżeli ma się 90 parę lat, to już ma się prawnuki w normalnym terminie. I były te prawnuki, były te osoby i były te osoby, które są w moim wieku, które mają, w moim wieku to byli przedstawiciele swoich rodziców, bo już ci rodzice nie mogli przyjść. Na przykład tutaj był kolega, no nie mógł przyjść z mamą, ponieważ no,
mama już jest też w poważnym wieku, bo ma 96 lat. Także to są osoby, które już są bardzo wiekowe, ale jak to się mówi, babcia jest na fleku, babcia jeszcze potrafi, jak to się mówi, dać reprymendę. A ta osoba, która odeszła, wyjątkowo miała cięty język i wyjątkowo miała trafne spostrzeżenia. Właściwie, gdyby dzisiaj była, jak to się między nami by tutaj komentowała, na pewno by komentarz był taki, żeby państwo wszyscy się śmiali albo powtarzali jej argumenty, czy jej stosowanie pewnych słów, które czasami były tak trafne, że od razu można było wiedzieć, kto to jest. Któregoś dnia właśnie powiedziała pewnej pani, która pracowała, jest lekarzem, i powiedziała coś tam, że ona ma ileś lat. Ona mówi: stara jestem, ale głupia jeszcze nie. No więc jak będzie pani z głupimi rozmawiała, to niech pani sobie rozmawia. No ale to jest pani poziom, a ja potrzebuję lekarza. I to tak rozśmieszyło personel. Mało tego, ten personel mieszka też w tym domu. Tak złożyło, bo to było w szpitalu. No oczywiście poszła legenda o babci, że babcia ustawiła lekarzy, no i ustawiła lekarzy, tak, poprawili jej badania, wszystko zrobili, także to jest babcia z historią i oby każdy tak miał, żeby tak wymagał w taki sposób bardzo radykalny. I to jest właśnie to, o czym pan Vance mówił. Właśnie o tym. I to, co i ja wiedziałem, i wszyscy Polacy wiedzieli o tym, że tutaj wyjechał z takimi obrazkami. Boże, co ja tu mam? Coś tutaj jest tak, jakby coś. No, nie wiem. Albo rzęsa, czy co? Nie wiem. Nie lubię takich rzeczy, jak mi przeszkadza cokolwiek. Jestem delikatny, nazwijmy to w ten sposób. I to, że tutaj było dużo o Polsce, że w gruncie rzeczy mówię o tej Rumunii, ale o tej Polsce też mówił. I bardzo mówił o tych sędziach, o tym wszystkim, o tym kłamaniu, o tym takim manewrowaniu, czymkolwiek. I jak można zarzucać demokrację, że Stany nie są demokratyczne, jak są autentycznie najbardziej demokratyczne, jak przez 10 lat pan, tutaj właśnie nie przez 10 lat, ale więcej, właściwie utrzymywano z amerykańskich podatków te wszystkie Sorosze, tak, Soros. Potem następnie ta fundacja Batory, potem jeszcze tam jakieś inne i to wszystko za pieniądze takie. No i tutaj chociażby ostatnio pan ambasador. Ja akurat tak się składa, że poznałem ojca pana Brzezińskiego i panią Benesz, która przyjeżdżała tutaj do Łodzi, właściwie to jest to kompleks księży Młyn i jest to w pewnym sensie nie jest to kompleks księży Młyn. Nie, chociaż trudno powiedzieć, bo jakby tak inaczej. Famuły, te kulki czerwone, one są już przy Piotrkowskiej, prawie na Piotrkowskiej. Tam od strony, jakby ktoś się pytał, to od strony Politechniki. Tutaj naprzeciwko kościoła niemieckiego. Tylko już wchodząc, to jest chyba Milionowa, jeżeli się nie mylę, albo inna ulica. Po drugiej stronie jest czerwona.
Więc tutaj już tam są, rozpoczynają się te famuły. One się ciągną aż do Przędzalnianej, potem przechodząc, w stronę, a to jest pierwszy dom chyba Gromanów, Gromanów, tak. I ten dom Gromanów jest takim, był taką ruinką bardzo i przy tym domu była taka, właściwie nie można powiedzieć, że kamieniczka, taki budyneczek i w tym budynku stworzyli artyści, plastycy, ponieważ on był opuszczony, muzeum sztuki, takie zupełnie nieformalne. I to, ja nie pamiętam tytułu tego, ale to, stworzyli właśnie i to jest najciekawsze, że Ryszard Waśko. Przede wszystkim Ryszard Waśko był jakby podstawą tego, działania. I Ryszard Waśko, nie wiem czy wiecie państwo, ale jest jednym z najwybitniejszych artystów świata. Jest równy właściwie Picasso, właściwie no, Beksiński nie jest tak, Beksiński jest znany w Polsce. Ale tak jak bracia Kosakowie. Ale Ryszard Waśko jest znany na świecie. I jest to człowiek, który ukończył, szkołę filmową, stworzył arcydzieła, dosłownie arcydzieła dla sztuki. Dla sztuki zrobił krok, który jest pograniczem obrazu stałego, a jednocześnie ruchomego. To jest coś, nurt nowy stworzył, normalnie nowy nurt. I zanim poszła właściwie cała grupa artystów, i tu był zlot między innymi artystów z całego świata, zresztą w parku mamy jeszcze tutaj w Parku Środowiska taka blacha stoi, która już się rozwala, już rzadko kto wie, o co tutaj chodzi, a to jest zegar, zbudowany przez japońskiego rzeźbiarza, który tworzy rzeźby, które są tylko na czas. Stworzył rzeźbę, która pokazała jednocześnie czas rozpoczęcia tej wystawy. I tutaj było, i właśnie tam był powiedzmy, że właściwie czy muzeum, trudno powiedzieć, że to było muzeum. To było miejsce, gdzie przychodzili artyści, gdzie przychodziły osoby, gdzie przy fantastycznej muzyce, tutaj tego później poznałem i zaprzyjaźniliśmy się delikatnie, z takim młodym człowiekiem, no wtedy młodym człowiekiem, który puszczał muzykę, new age, ale, nie zupełnie new age, nie zupełnie, to nie była ta muzyka, to była muzyka bardzo taka, szkocka, troszeczkę irlandzka, wspaniała akustyka i to było wszystko na świeżym powietrzu, także mogliśmy siedzieć, rozmawiać, dyskutować. Tam całymi wieczorami do późnych godzin, właściwie do wczesnych godzin rannych odbywały się wieczory. I właśnie tam przyjechał znaczy nie kilka, tylko kilka dni, był Brzeziński, był z żoną i nie pamiętam kto, ale chyba miasto zaproponowało ten budynek właśnie panu Brzezińskiemu i nie zgodził się. Właśnie wtedy dyskutowaliśmy, dlaczego on nie chce kandydować tutaj jako, no, prezydent czy tutaj do Polski. No, nie wiedzieliśmy o tym, że on był w CIA i pracownicy CIA nie mogą, po prostu nie wiedzieliśmy o tym, no bo cóż człowiek wiedział o świecie? Niewiele, a w dodatku nikt nie był aż tak zaznajomiony z tymi prawami historii, tymi prawami, no, tutaj tej organizacji. Ale już kiedy przyjechał wreszcie jego syn teraz i
właściwie trzeba przyznać, że po prostu wierzyć mi się nie chciało, że człowiek o tak wspaniałym życiorysie jak Brzezińscy, przecież to rodzina naprawdę, można by było powiedzieć, patriotów, zeszła w takim kierunku, który ten kierunek właściwie, no można by było przypisać go sanacji. Oczywiście, że tak, tego ostatniego momentu sanacji w Polsce, ale w gruncie rzeczy, bo mówiło się o Brzezińskim, że jest najlepszym znawcą komunizmu i tej części Europy, więc przede wszystkim Rosji, znaczy Związkowi Radzieckiemu, teraz tym wszystkim krajom tak zwanego demoludu. I się okazuje, że właściwie był klakierem tego wszystkiego. I w tej chwili, jeżeli patrzymy na to wszystko, co się dzieje po rozpadzie Związku Radzieckiego, kiedy Związek Radziecki upadł i stworzył się właściwie, trudno powiedzieć, jaki to jest kraj, bo dla mnie, będąc tam i przyglądając się temu krajowi, ja byłem przerażony tym krajem w ogóle, co tam się dzieje. I kiedy ja już wyjeżdżałem, kiedy Putin wchodził. Ja już wyjeżdżałem, po prostu ja nie wytrzymywałem tego. Pijmy za Jelcyna, to był właściwie w tym momencie i potem odejściem Jelcyna i wejściem tutaj Gorbaczowa, przepraszam, co ja mówię Gorbaczowa, Putina, to ten okres był przerażający. To była jedna wielka, no trzeba powiedzieć, mafia. I na każdym całym. To po prostu ten kraj zniżył się do poziomu właściwie zera kompletnego. Z tym, że wtedy powstali ci oligarchowie, co ja w ogóle nie wiedziałem, kto to jest, bo i ucieczka stamtąd. Przede wszystkim my pracowaliśmy na Litwie. Litwa wówczas stała się takim krajem bardzo dziwnym też. Znaczy nie dziwnym w formie wolności, oczywiście, że tak, ale ta demokracja litewska była bardzo taka, no też taka dziwna, bo wtedy, oj, mogę pomylić nazwiska nawet, wolałbym chyba nie wymawiać tych, chyba był Landsbergis, ale i kto jeszcze był wtedy, nie pamiętam, bo oni się tak mieszali. Ale dla mnie było przerażenie, kiedy ja siedziałem przed telewizorem i oglądałem to pierwsze sprawozdanie z litewskiego parlamentu i właśnie wtedy ja nie mogłem zrozumieć, bo litewski jest w ogóle takim językiem dla nas, no dla mnie zupełnie niezrozumiałym. Ale zrozumiałem jedną rzecz, że oni mówią o Jagielle. I to mnie bardzo zdziwiło i wtedy zaprosiłem kolegę, żeby mi wytłumaczył, kto to jest, o czym oni mówią. I okazało się, że Jagiełło jest wpisany na listę jakby pierwszych takich złych ludzi w konstytucji litewskiej. I po prostu mi się wierzyć nie chciało. Ja mówię, jak? O czym ty mówisz? I to nie była pierwsza przygoda taka nieprzyjemna na Litwie, tylko druga nieprzyjemna bardzo przygoda była, kiedy poproszono mnie o zapałki, o spiczki. W ten sposób ja podałem te spiczki, ktoś zapalił sobie papierosa i rzucił pod nogi. Ja się tak popatrzyłem na niego, a on z takim uśmiechem szyderczym. Ja podniosłem te spiczki, bo ja mówię, nie lubię nieporządku. I ja mówię, w Niemczech by pan dostał mandat, a ja chcę, żeby pan uniknął tego mandatu. A mówię po polsku, dlatego, że jestem na terenie Polski dawnej. I widziałem, że bardzo się zburzył i on zaczął mówić że Kraków jest ich, że w ogóle wszystko jest ich.
z takim nacjonalistą litewskim. I wtedy bardzo zdziwiony byłem, bo ja w ogóle tej historii nie znam, w ogóle nie wiedziałem o tym. I przez przypadek później już po powrocie kupiłem książki. Bardzo specyficzne, nie wiem, czy ja tutaj ich nie mam. Nie, chyba nie ma. Książki opisujące właśnie Litwinów w ramach no, niemieckiego jakby tego Wehrmachtu, czy tam coś takiego. Byłem bardzo zdziwiony. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze dla mnie Matka Boska Ostrobramska jest no, właściwie trudno powiedzieć, ale jest nie można tak, ale jakby to wytłumaczyć? Była pierwsza niż Matka Boska Częstochowska. Dlaczego? Bo Matkę Boską Ostrobramską miałam nad łóżeczkiem swoim. Było to spowodowane tym, że osoba, która mną się opiekowała i moją mamą była właśnie z Litwy. Polka, mój przyjaciel, z którym przez wiele lat przepracowałem, był przecież, jego matka była Mauronis. No więc, a nie wiem, czy wiecie, kto to jest Mauronis. Dla Litwinów jest to coś tak Mickiewicz dla nas. Ja pamiętam wtedy, jak pojechałem do Wilna i właśnie tam jest przy kościele jest jego pomnik, znaczy jego grób. No i poszedłem tam z różą złożyć w imieniu mojego kolegi. To oni byli bardzo zdziwieni, dlaczego ja składam. I właśnie to jest to, że my mamy niewyjaśnione pewne historie, pewne sytuacje i pewne działania i to jest najgorsze. Potem była taka sytuacja, że ja spotkałem się z takim bardzo ważnym historykiem na takim spotkaniu, właściwie prywatnym spotkaniu, bardzo ważnym, naprawdę. On był takim, nawet nie wiem, czy nie był później ministrem. I zapytałem się go w ten sposób, że dlaczego wy, jako Litwini, uważacie, że my ciemiężymy was? Mówię, tego nie mogę zrozumieć. Kiedy w gruncie rzeczy my mamy całą arystokrację, całą tą najważniejszą arystokrację, taką jak rodzina Sapiechów, Radziwiłłów, potem, to są wszystko Litwini. A mówię, a polskich, jakby równoważnych, zaledwie znam tylko 3 rodziny. Dlaczego tak jest? I dlaczego, jeżeli wy jesteście tymi magnatami Polski, właściwie cała magnateria pochodzi z Litwy, to gdzie jest polska magnateria? Jak to? Ja mówię, a jeszcze jedna rzecz, która mnie bardzo intryguje. Gdzie jest wasza szlachta w takim razie? To znaczy, że magnateria wasza to jest nasza szlachta. Wasza szlachta to jest nasza magnateria. I on do mnie mówi, a ciekawe rzeczy pan mówi. Ja mówię, jakie ciekawe? A było koło mnie kilka osób, to znaczy z Polski, które w miarę dobrze znają historię i właśnie tak się spojrzeli, oni mówią, wiesz co, nawet nie zauważyliśmy, że masz rację. A ja mówię, no słuchajcie, przecież kogokolwiek dotykamy w Polsce z magnatów, to wszystko są Litwini. Czyli Wielkie Księstwo Litewskie było ogromne. Ogromne. I tutaj jakbyśmy nie dotykali, nagle nie wiadomo skąd. Przecież powiedzmy sobie zupełnie szczerze, Ukrainy wtedy nie było. To były puste pola. Białoruś faktycznie istniała, bo Jagiełło pochodził z Białorusi. On nie mówił po litewsku, to też się dowiedziałem stamtąd, że on nie mówił, Witold mówił po litewsku.
Ale z Jagiełem to jest w ogóle to jest bardzo dziwna historia. Ja wtedy jeszcze nie znałem tej historii Zofii, Konrada Mazowieckiego żony, która miała te córki, które wydała, i to było przed Jagiełą, bo Jagieło już, to był przecież ona była, tylko nie wiem, czy ona była siostrą, Gedyminasa, czy ona była, wnuczką Gedyminasa, tego nie wiem. Po prostu nie jestem historykiem, no wybaczcie, ale to była wyjątkowa postać i ona stworzyła właściwie Jagiellonów. To ona jest tym człowiekiem, który zaaranżował to wszystko. Bardzo mądra kobieta. On też był niegłupi, no, sprowadził tych krzyżaków, ale sprowadził także Paulinów, przecież krzyżaków, Paulinów, sporo z tego z Węgier sprowadził także, no co to ukrywać, ale diasporę żydowską, tą węgierską, ta, która jest na Kazimierzu. To on sprowadził. Bardzo przedsiębiorczy facet, naprawdę zrobił wiele i bardzo mądrych ruchów. Z tymi krzyżakami, czy mądrze postąpił? Na tamte czasy uważam, że wtedy tak. Dlatego, że no, to były bardzo czasy niebezpieczne, a co tu ukrywać, Prusowie to nie były zabawki, nie było plemię, które można było rozmawiać i tam chociażby nawet Jaźwingowie, no obojętnie kogo tam dotkniemy, czy Żmudzini, to wszystko im dalej, to bardzo twardzi ludzie i naprawdę tutaj co tu ukrywać, i to bardzo mocni, bardzo niebezpieczni. No więc tutaj sprowadzając ich tutaj, no, historia inaczej się potoczyła, to trzeba brać pod uwagę. Zakon krzyżacki to też właściwie bardzo dziwny twór i przedsiębiorczy bardzo, bo powinniśmy się uczyć od nich zrozumienia. A co najciekawsze, że przecież Jagieła tam miał, oni tak byli po rodzinie, tak, ten fon tam, coś tam, to przecież to była rodzina jego. Przecież Jagiełło się wychowywał, co tu ukrywać, ale przecież w Niemczech. No, sprawdźcie to wszystko, to jest bardzo ciekawe. Dlaczego mówię o tym? Bo co tu ukrywać, ale stoimy przed takimi samymi wyborami. Właściwie w tej chwili mamy właśnie takim pomiędzy, jak to się mówi, jak ktoś tam mówi, pomiędzy dżumą a cholerą, tak? Wiecie, o kogo chodzi. I tutaj jest trudny bardzo wybór i ten wybór właśnie pokazał pan Bas. A ja wam pokazuję go na zasadzie nie tyle historii, co sprawdzenia jakby. To powinienem właśnie usiąść i zrobić to astrologicznie, ale tak mówię, nie jestem przygotowany do tego, dlatego że tak, kawiarka tam skacze po. Dobry wieczór, Elu, witam. Danielu też witam. Sun to też chyba widzieliśmy. A Julka jeszcze jest, no właśnie. Mariola też jest. Witam. Reszta chyba już witałem się. Także tutaj trzeba by się bardzo mocno zastanowić, czy czasami to nie jest domena nas tutaj, że potrafią nas niektóre nurty po prostu oczarować. My nie widzimy jakby tego dna drugiego i nie spostrzegamy pewnych działań, bo właśnie wczoraj czy przedwczoraj tam rozmawiam z osobami i osoby zupełnie nie orientują się, co zrobił pan Was. A w dodatku mówią, co mnie to obchodzi, co ty gadasz o Ameryce. No ja będę się powtarzał jak mantrę to, że wyobraźcie sobie, że jest fabryka farmaceutyków i ta fabryka farmaceutyków nagle musi pokazać 10-letnie badania kliniczne jakiegoś preparatu. Te 10 badań klinicznych musi pokazać
w jakichś tam innych instytutach. Te instytuty muszą dać inne opinie i dopiero to wchodzi, patentuje się, dopiero wtedy robi się tak działania takie, a nie eksperyment. Jeszcze w dodatku medyczny, który jest numerowany. Numerowanie mnie się słuchajcie, jak wszedłem kiedyś na pocztę główną, chyba w Warszawie, na Pradze i przed wejściem były te numerki, takie trzeba było wydzierać i czekałem na ten numerek i tak już wszedłem tam do tego okienka i mówię: „Wie pani co, kto to wymyślił? Niemcy wymyślili?” Bo ja pamiętam takie numerki tutaj na Pradze, jak numerowało się dzieci i numerowało się w obozach. Ja mówię: „To identycznie”. Ona tak mówi: „Wie pan, ale to nie ode mnie zależne”, ale pan mówi, o, mówi tak. Niby to usprawnia. Dzisiaj są takie sklepy, X.com jest taki, ale też wycieramy ten numerek, 6 facetów jest, siedzi, a my czekamy tam pół godziny. Fakt faktem, że ja też tam pójdę i zajmuję czas. Jest to niegłupie, ale jeżeli to jest, teraz idźmy inną drogą. Te osoby, które wymyśliły sobie teraz ten interesujący, chciały te chipy wprowadzić i wcisnęły Leonowi Muskowi te chipy, ponieważ on się zajmuje tymi chipami i to bardzo twardo i to takimi medycznymi, najbardziej poważnymi. I wcisnęli, że on chce robić to, że chce robić to. Nawet tutaj pod Wrocławiem, pod Łodzią powstała ta fabryka chipów, takich, co to będzie się pod skórę ładować i będziemy mogli dowodów nawet nie mieć czy cokolwiek. Ja rozmawiałem kiedyś z moim przyjacielem, który zajmuje się, znaczy nie badaniem, tylko jest inżynierem i takim bardzo poważnym. I on mówi: „Jak masz tą kartę bankową kartę, taką, a te karty jeszcze wówczas, no w tej chwili jest więcej tych kart, tak, bo możemy iść do klubu czy gdzieś, nawet w medycynie ma się taką kartę. Taką przywiózł mój kolega z Japonii, taką kartę. Cała historia jego choroby na terenie Japonii. Wszystko kompletnie, łącznie z rentgenem, ze wszystkim. Jakie miał badania, jest na tej karcie. Już takie karty istnieją. W niektórych szpitalach już widziałem, bo taką kartę otrzymałem z takiego szpitala, gdzie, jest lekarzem syn pana profesora religii. A dawniej, tam był oddział kardiologii pana profesora Molla, ten, który zrobił pierwsze operacje transplantacji serca z panem, profesorem z RPA. O Boże, jak on się nazywał? Jak on się nazywał? Ja wtedy byłem bardzo młodym chłopakiem. Jak on się nazywa, pan, profesor? W Houston był Debicki, a tutaj był profesor Bernard, czyli profesor Moll z profesorem Moll z profesorem Bernard zrobili ten przeszczep tutaj w Polsce i ten człowiek, nie pamiętam, czy on przeżył tą operację, ale nie pamiętam, czy on długo żył. Ale to nieważne, to najważniejsze, że to on był pierwszy, to zrobione wielko. I co najgorsze, że nawet młodzi lekarze mi opowiadali, mówi: „Nie, słuchaj, profesor Moll to nie zrobił, tylko coś tam zrobił”. Jak to nie zrobił? Tak, profesor, tak, nie, to nie był profesorem. Pierwszy w Polsce masaż serca przeprowadził doktor Moskwa, kardiolog, bo było 3 lekarzy o tym nazwisku. To była rodzina. Tylko nie wiem, czy to byli bracia, czy nie bracia. I w Łodzi doktor Moskwa otworzył klatkę piersiową i ręką rozmasował, słuchajcie, serce i uratował człowieka.
to był młody chłopak. Nawet nie wiem, czy on nie był żołnierzem, czy on miał zapaść, czy coś takiego. Nie wiem, podjął. To był szok dla medycyny. Pamiętam, że mój ojciec, jak przyszedł do domu, to mówi: słuchaj, do mojej mamy mówi: Hanka, słuchaj, wyobraź sobie, że doktor Moskwa. I nie wiem, czy oni się znali, nie wiem, ale to był taki entuzjazm. Ciotka przyleciała wtedy, która była adiunktem na farmakologii, i w ogóle przyleciał wujek też, chirurg. No i cała w ogóle plejada, jak to, no ręką, że się nie bał, że w ogóle ach i och, no to przecież to był. Wtedy pamiętam, że też u mojej mamy kolega bardzo młodo zmarł. Ja go nigdy nie znałem, tylko zawsze moja mama go zawsze wspominała, że zrobił pierwszy taką operację wydłużania kończyn. Po prostu jak jest kość, to ją, no i była krótsza na przykład o 4 centymetry noga, tak? Więc ją pokroił i przesunął tak plasterki, poprzesuwał ją i otrzymał długość tej prawidłowej kości. Wyrównał. I robił robił tą pierwszą operację, to robił u profesora Degi w Poznaniu. Wtedy on dostał chyba pierwszy stopień medyczny. To był szok dla wszystkich, bo to był młody lekarz, to był taki smarkacz dopiero po studiach. Wpadł na pomysł genialny i po prostu zmarł. Nie wiem, czy miał 27 czy 28 lat. Zmarł, nie pamiętam, ale i to było takie nieodżałowane. Także tutaj w tej medycynie są cuda. I teraz tak, dlaczego mówię o tym? Dlatego, że przede wszystkim medycyna kształtuje się i rozwój medycyny jest tylko podczas wojny. Jeżeli patrzymy na medycynę, na rozwój czegokolwiek, w ogóle działań jakichkolwiek, jakichś twórczych, to jest właśnie podczas jakichś takich wojen, historii bardzo niebezpiecznych. Kiedy jest stabilizacja, medycyna się nie rozwija. Właściwie stoi w miejscu i po prostu jest jak tak po prostu sobie istnieje. Dopiero teraz rozpoczęto nadmierną, zauważono to, ale to się wytworzyło w momencie II wojny światowej, a właściwie I wojny światowej, no to jest ta Hiszpanka słynna, tak? Kiedy właściwie wszyscy, którzy zostali poddani temu eksperymentowi, już nie przeżyli. No i teraz na dniach mieliśmy ten eksperyment i co najciekawsze, że o dziwo, w tym kraju ci sędziowie orzekają w ten sposób, nie znając tematu. To jest najciekawsze. Nie mając możliwości jakby wglądu w badania, tylko na zasadzie autorytetów. A te autorytety, no wybaczcie, ale te autorytety niech teraz pojadą do Stanów Zjednoczonych i się habilitują tam. Bo to jest proste. Jeżeli jesteś, to w takim razie i co zrobił Trump? Co zrobił Elon Musk? Co zrobił wiceprezydent, tak? Przepraszam, ale ucieka mi to nazwisko z głowy, ale wiecie, o co chodzi. To najważniejsze jest Vance. I teraz, jeżeli dotykamy czegokolwiek, to teraz, jeżeli ktoś zrobi habilitację nie w Stanach Zjednoczonych, czy pojedzie na praktyki, to ja temu lekarzowi będę wierzył. Ale temu, który pojedzie do tak zwanego Berlina, czy nawet Heidelbergu, którą uczelnię bardzo sobie cenię. Zresztą tam moich 4 kuzynów wykłada. Moje 2 kuzynki są doktorantkami tam. Oni to są profesorami. Ale
Zresztą to kiedyś wymieniałem nazwisko, ale nieważne. I właściwie cała Łódź wie, o kim mówię. Jeżeli mówimy o tym świecie takim prawidłowym, wiedzy prawdziwej, no bo Heidelberg to jest coś. Uczelnia to jest, to nawet Sorbona, tak, jest, no właściwie czy równa? No trudno powiedzieć, może Sorbona jest słabsza, nawet chociaż właściwie Sorbona przeżyła kolonializm. Heidelberg w sumie też, ale Heidelberg jest jakby Mekką Gutenberga, tego wszystkiego, tej myśli i przede wszystkim rzymskiej myśli, Cycerona. Przede wszystkim to jest Cyceron. I tutaj trzeba brać pod uwagę najważniejsze historie, bo jeżeli patrzymy przypuśćmy na Kanta, no to nie, to zostawmy sobie w Prusach go. Jeżeli patrzymy na współczesnego teoretyka cudownego, fantastycznego pana Schwaba, no to wiemy skąd on jest i nie musimy się martwić, bo ucieka do Szwajcarii, bo Niemcy by go tam rozgrzali. I ta góra Davos. I tutaj też. I niektórzy w to uwierzyli. To jest najciekawsze. A dlaczego uwierzyli? Bo to jest taka moda na głupotę. Jakbyście kiedykolwiek otarli się o Stanisława Augusta Poniatowskiego i wtedy popatrzyli sobie na niego, na jego środowisko i obiady czwartkowe, to wtedy byście się dowiedzieli, na czym to polegało. Ale można wejść głębiej w tą historię i macie w Warszawie takie drzwi bazyliszka, to się nazywa, tak? Do wejścia tam do tych podziemi. Tam jest prawie że drugie miasto, ogromne miasto. Tam są komnaty, nie komnaty, bardzo dziwne. To jest dokładnie pod diecezją warszawską. Dokładnie to jest niedaleko, właściwie w podziemiach diecezji, ale to jest ogromny obszar, to jest przeogromny obszar. I tam dopiero się odbywały obiady czwartkowe. Jak ktoś wszedł w te drzwi, a dostawał sakiewkę, sporo pieniędzy, ale już nigdy nie wychodził z tego. I to była zabawa dla tamtejszej, ówczesnej arystokracji. A co robiono z tymi ludźmi? No to sobie wyobraźcie. I to jest to, o czym dzisiaj mamy powtórkę tego samego. Mamy powtórkę tego samego. To, co powiedział pan Trump, że za sprzedaż dzieci kara śmierci, z czym się nie mogą zgodzić współcześni, bo przecież co tu ukrywać, ale zwróćcie uwagę, gdzie był największy handel dziećmi. Wcześniej Rumunia i Ceausescu, którą Rumuni sobie, i dlatego Rumuni tutaj tak wpadli teraz, jak wybierali. Bo to nie jest ta sytuacja, że coś tam, tylko tutaj się kryje pewne elementy. Tutaj się po prostu kryje. Bo te elementy, ponieważ zobaczcie, ile lat upłynęło od Ceausescu, ci ludzie jeszcze pamiętają dokładnie, co się dzieje, co się stało. A gdzie są te elementy? No, te elementy wylądowały gdzie? A gdzie wylądowały kobiety z obozów koncentracyjnych niemieckich, na których były eksperymenty robione? Przecież o tym cały czas mówię. No gdzie? Drodzy młodzi koledzy, tutaj wspaniałe koleżanki młode i wszystkie tutaj wspaniałe naukowcy wszyscy, no. Norwegia i Szwecja, no nie? I po co to tam? Ale to nie będziemy rozmawiać o Norwegii. I on wspominał o pani Thunberg. I to jest fantastyczne, że tutaj was wali od razu w to też. Przeszedł z Rumunii, przeszedł do tego.
Czy ja muszę to wyjaśniać jako człowiek, który tylko zna astrologię i łączy to wszystko w jakąś całość? No słuchajcie, no przecież to jest paranoja, chore. Jeżeli nie będziemy tak rozmawiać na takim poziomie, to o czym będziemy rozmawiać? Ta historia to nie jest przerażająca historia, to jest współczesna nasza rzeczywistość. I teraz patrząc się na kogokolwiek z tych ludzi, kogo widzicie w tej telewizorni, w tym tak zwanym kanale, który podłączacie, no to musicie o tym wiedzieć, bo jeżeli on broni, to broni tej historii. On zakazuje tej historii. I on tu będzie stawiał opory, a jakże, że proszę pana, o czym pan mówi, co pan chce? Tylko jakim cudem na przykład Czarnobyle pierwsi wykryli Szwedzi, a nie Niemcy, nie co? A dlaczego? Przecież ta chmura była cały czas i Rosjanie więcej wiedzieli o tej chmurze i Szwedzi, niż inne kraje. Dopiero potem Grecja się zorientowała, że u nich jest. Akurat nas jakoś tak delikatnie, ale zwróćcie uwagę, kiedy był podany płyn Lugola, w którym momencie. Przecież my już dostaliśmy właściwie ten Lugola, przecież te wszystkie służby, czyli pan, który ma tak zwaną orkiestrę, wcześniej na pewno sobie szczelił przez tatusia i mamusię. No pan warszawiak od Trzaskowianki też chyba sobie trzepnął wcześniej płyn, bo mógł pojechać sobie potem do Londynu i tam się uczyć języka, potem jeszcze gdzieś i wielki pan przyjaciel Sorosa. No jakim cudem? Fundacja Batorego mu dała? Na wycieczkę? Przecież krótko mówiąc, tłumaczyłem, że jeździłem na te spotkania, widziałem, ale nie pchałem się tam na siłę. No jak? W Krynicy Morskiej? Okej. Gdzie jeszcze? W Cetniewie to kto inny buszował. Ale Cetniewo to nawet na zajęciach u profesora Weresa żeśmy rozmawiali o Cetniewie. No Cetniewo też trzeba znać. Też trzeba wiedzieć, co tam było, dlaczego to było, ale to była inna bajka. Tam każde miasto ma swoje białe i czarne tam na wybrzeżu, tak. Oprócz Wejherowa. Wejherowo jest świetnym miastem, takim dziwnym troszeczkę. Ale za to są Kartuzy i Kartuzy też są takie dosyć interesujące. Tutaj jest kolega od czasu do czasu, jest z Kartuz, właściwie z Wejherowa jest, się śmiejemy, czasami rozmawiamy, on mówi, skąd ty tyle wiesz tych rzeczy? Ja mówię, no jak tam mieszkałem i tam byłem, co prawda ja nie mieszkałem, mieszkałem chwilę we Władysławowie, ale wcześniej mieszkałem w Cetniewie i w Cetniewie mieszkałem u takiego człowieka, co to miał emeryturę z Bundeswehry. I on mi opowiadał o tym i on był właśnie takim Kaszubem, który był pod linią Maginota, tak, tej francuskiej linii i tam właściwie stamtąd w mundurze niemieckim oczywiście, zrezygnowano z niego jako z żołnierza, bo był już, ale potem emeryturę już miał i właśnie opowiadał o tych wszystkich rzeczach i był uczciwy, był uczciwy w tych swoich historiach. My słuchaliśmy tego, a ponieważ mój wujek był lotnikiem z dywizjonów, tak, z tego poznańskiego dywizjonu Sowa, a przyjeżdżał do nas do właśnie Cetniewa, i tak w takim gronie tutaj wujek mi opowiadał o tym, a on powtarzał tak, że mówi, były te naloty, mówi faktycznie, mówi jak lecieliście, mówi, to
Mówi, Niemcy dostawali, a też opowiadał o Hamburgu. Nie wiem, czy on był w Hamburgu i jakoś tak opowiadał o tym Hamburgu, co Anglicy zrobili, znaczy Polacy też tam latali. No i ten wspaniały lot do Gdyni. Wujek to opowiadał z pasją i mówi, słuchajcie, już było wszystko nagle i mówi, przyszedł rozkaz, że Rosjanie już są. I odwołano. I mówi, tak, łzyna poleciała. No oni chcieli zrobić identycznie jak z Hamburgiem. Chcieli Gdynię tak samo zbombardować. Równiutko. Zrobić to samo i wylądować. Już mieli nie wracać. Wiecie, tutaj mieli tutaj i ponieważ oni byli wszyscy z Grudziądza, większość ich świetnie latała, Grudziądz jest parę metrów dosłownie od tego, więc oni chcieli tylko w jedną stronę. Co jest tutaj z tymi okularami? Muszę w lusterku przejrzeć. I no nie wytrzymuje nerwowo. Co jest? Tak jakby tu był włos, a tutaj żadnego włosa nie widzę. No nie. Robię się nadwrażliwy jakiś. Ale wrażliwe tematy. Mnichowi szypali światełko. Proszę tam. Mnich tutaj światełko oczywiście ma. I wszystko ok. Wracamy do tematu. No i cudownie właśnie w ten sposób, słuchajcie, bo teraz tak, jeżeli mamy te doświadczenia i zrobimy je astrologicznie, zrobimy je na podstawie. Dlaczego? Dlatego, że was nie to, ja właśnie, no trzeba powiedzieć, przygotowuję do tego, żebyście byli bardziej odważni po prostu, że jak będziemy już tutaj, offsetka wejdzie i zacznę zapraszać tych moich kolegów, ja nie wiem czy kolegów, to są znajomi, czasami tylko z ulicy, albo pojadę do Warszawy, będziemy rozmawiać, czy pójdziemy z kamerą, będziemy opowiadać sobie o Warszawie, na przykład, bo Warszawa jest wyjątkowa, Warszawa to jest jeden wielki grób. To jest tak przerażające. Tam jeszcze na podwórkach niektórych leżą zwłoki i są niepogrzebane, dlatego że nikt nie pamięta już, albo wszyscy zginęli. Słuchajcie, jeżeli moja mama opowiadała, to opowiadała tak w niektórych momentach, jak to V1 uderzyło w dom i zasypało. To mówi, odkopano, ale tylko żywych. A ilu tam zostało? Czy wyremontowano, znaczy, czy tam badano? Nie wiem, dlatego że ja nie byłem przy odbudowie, byłem przy odbudowie, ale ja już jestem z późniejszych roczników, ale moja mama nie była przy odbudowie, bo przeniosła się do Łodzi i w Łodzi studiowała. A z kolei rodzina, która mieszkała, no to mieszkała na Pradze. No, to na Pradze, no także na Woli, ale na tej Woli to tam nikt nie został. Zupełnie nikt nie został tam na Woli. To, co się działo w Warszawie i nie było najgorsze powstanie. To, co się działo po powstaniu dopiero. To była historia. Właśnie tutaj czasami ktoś coś powie, ale to są takie. Ale to po powstaniu warszawskim, kiedy już kiedy robiono czystkę i to właśnie, no co tu ukrywać, wiadomo kto to robił. A nie, no wyraźnie. Tak jakbym miał tutaj jakieś włosy, coś. O, właśnie w takim momencie. No dobra. Dziwne, muszę usiąść jakąś lupą i przyjrzeć się, co się dzieje tutaj w tym, jak to mówią architekci, w fasadzie. Kiedyś akurat to konserwator zabytków, taki mój znajomy, był akurat i opowiadaliśmy w pewnym momencie, mówi do mojej mamy, wie pani, ale ta kobieta ma taką fasadę. Mojej mamie się to szalenie spodobało, bo to taki
architektoniczno-budowlany zwrot w stosunku do kobiety. No i tak, ja później też to używałem wśród architektów, moich kolegów, ponieważ jak przygotowywałem się na Wyższą Szkołę Sztuk Pięknych, dzisiaj już Akademię, ale wtedy jeszcze Szkoła Sztuk Pięknych. No i tam połowa to była architektów. Zresztą to najciekawsze, że ci, którzy zdawali na plastyczną, właściwie wtedy na plastyczną zaledwie 3 osoby się dostały z tej grupy, a grupa była spora, bo nas było chyba ze 30 parę osób. A druga połowa, znaczy 15 osób to było na plastyczną, a właściwie nie 15, może 16 było na plastyczną, a na architekturę było no, ta reszta. I ta reszta właściwie cała się dostała na architekturę. Wszyscy jak jeden. A od nas odeszli i tak później po roku dostał się kolega do Torunia na konserwację zabytków. Dzisiaj już jest konserwacja zabytków tutaj w mieście Łódź. Potem była świetna konserwacja, była także w Krakowie, potem już w dawnych czasach moich, już jak byłem już bardzo dojrzały, to można było pojechać do Rzymu, do Jana Pawła, do tej grupy konserwatorskiej, tam ukończyć w Rzymie. Dwie koleżanki, młode dziewczyny pojechały tam. Parafianki tak zwane, księża wysłali, załatwili i po prostu tam w tym Rzymie, żeby nie studiowały w Polsce, tylko studiowały tam. No i tak ukończyłem. No i właśnie o tym właśnie mówi Pan Was, o tym, że obojętnie gdzie się jest cały czas obywatelem, tak, świata. Że się jest Polakiem i na przykład używając to, że powiedział słowa nie lękajcie się i to było, że były powiedziane tutaj nie pamiętam w którym mieście, bo to chyba kilka razy było powiedziane, chyba w Warszawie też. Nie wytrzymał. Ale też wyraźnie tutaj coś mi przeszkadza. No może już teraz, a może to stąd brałem ten głos. Nieważne. Nadal. I tutaj było używane to słowo i teraz człowiek, który chce pretendować do prezydenta, opowiada o tym, że to jakim prawem, jakim to, bo to jest bardzo polskie. Po pierwsze, Jan Paweł był wówczas papieżem świata. Ja już mówiłem, tym namiestnikiem Chrystusa na ziemi. Nigdy bym się nie spodziewał po człowieku, który reprezentuje ten kraj, w którym też żyję, że Jan Paweł nie jest człowiekiem świata. Kiedy usiadł na tronie papieskim, go wybrano, od tego momentu stał się tym, który wyznacza kierunek każdemu, kto logicznie myśli. Czyli nie mówię bo nieprawda, przecież były te zloty młodzieży i byli tam chociażby, to jest też bardzo, ten ojciec z Teze, nie pamiętam jak on się nazywał, przecież on był ewangelikiem i on dostał przecież prawo spowiedzi, prawo komunizowania, czy podawania komunii przez Jana Pawła i jego zasztylotował ktoś, tylko nie pamiętam już kto. I Jan Paweł robił bardzo dużo rzeczy. Teraz niektórzy mówią, a nie zajmował się tymi, wiecie, dziwnymi ludźmi, że Kościół ukrywa. No dobra, to ile wojsko ukrywało? A ile teatr ukrywał? A ile szkoły filmowe ukrywały? No to przecież o tym mówią was. Chłopiec i dziewczynka jest i do widzenia. Koniec. Nie ma żadnych innych cudów. Nie będziemy tworzyć żadnych innych.
i handlowanie dziećmi, i za to kara śmierci. Przecież to jest to. To Jan Paweł miał się zajmować jakimiś rzeczami, a nie rozwalaniem tego, żeby wreszcie taki Reagan razem z nim, bo to jest po Reaganie, to jest pierwszy człowiek właściwie. I po Janie Pawle to są dwaj ludzie, właściwie dwaj nie, bo jeszcze jest ten z Argentyny jeszcze, wspaniały prezydent. I tutaj nie doczepić się na rowerze, czy nawet na takim bobo małym, takim rowerku małym, nie doczepić się do tego peletonu, tylko jeszcze oskarżać? No to ja tego nie rozumiem. Przecież to wystarczy rowerek. Taki mały rowereczek, nawet na 3 pedałach. A jak nie, to na wrotkach wjechać. Już przecież tam się stał straszny wypadek. Tam człowiek wjechał w samochody i to z Afganistanu, zdaje się, tak? Czy tam skądś, nieważne, no ale wiecie, to Polak uratował tam w Berlinie kiedyś, tak? Kogoś tam, coś tam, tak? No więc jak to jest? Odruchy mamy prawidłowe jako Polacy. Mamy prawidłowe, bo tutaj nie było mowy o tym Polaku akurat. Coś niesamowitego. To jest nie do wiary, że możemy tak zwiesić się, znaczy zawisnąć w jakimś takim i umiejętność szkalowania to jest naprawdę w tej chwili cenzurka, która jest niedopuszczalna, bo to jest coś takiego, jakby ten człowiek przestał być człowiekiem. Bo jeżeli on podnosi rękę na demokrację, to podnosi właśnie na te słowa pana Vansa, Elona Muska, kogokolwiek. To jest podnoszenie ręki. To jest unoszenie i likwidacja najważniejszych rzeczy. No ja wiem, że oczywiście, że ten pierwszy musiał tam wypić, no, ten Grek biedny, bo go żona zaskarżyła tam o coś. No ale to jest wyraźnie brak kultury. Słuchajcie, ja nie czytam tego, ja potem sobie przeczytam tutaj te posty wasze, bo bardzo się cieszę, niektóre są bardzo mądre te posty. W ogóle bardzo się cieszę za te posty, które tylko wolałbym, przepraszam, że tak mówię wolałbym, ale wolałbym po tym filmie, jak ja skończę następnego dnia, żebyście tam dopisywali, czy tam cokolwiek. W tym filmie, co ja wydałem taki w niedzielę, taki krótki, co jestem w parku, bardzo mądrze dziewczyna napisała. Naprawdę i to jest jedyna wypowiedź pod tym, bo to było trudne. To było trudne. Ja czasami podejmuję takie trudne filmy. Zresztą koleżanka do mnie zwróciła uwagę, mówi, czasami to tak jakieś dziwne rzeczy opowiadasz. A ja powiedziałem, bo wystarczy. Czasami warto odejść od tematu. A dlaczego odejść od tematu warto? Dlatego, żeby mózg się troszeczkę uspokoił. Bo jeżeli się prowadzi cały czas zajęcia na tej zasadzie, że ciągle ciekawostki, to się nie pamięta nic. Dopiero 4-5 razy trzeba to obejrzeć. Ja pamiętam, kiedy ja poszedłem pierwszy raz na zajęcia astrologii z profesorem Leszkiem Beresem. Wyszliśmy stamtąd z kolegą. Byliśmy bardzo mądrzy. Przez 15 minut, a po 15 minutach głąby numer 1. Całe szczęście, że było to nagranie do zdobycia i zdobyłem to nagranie, skopiowałem i po 6 latach Tadeusz, którego troszeczkę znacie, ja mówię, Tadeusz, ja mam to. On mówi, Boże, masz to, skopiuj, daj mi. Ja mówię, oczywiście, że masz. I wszyscy byli tacy szczęśliwi, że ja mam to, bo oni tak albo powyrzucali te taśmy, albo im gdzieś poginęła, a ja je mam tutaj w szafce. Tutaj, pierwsza z tego. I słuchajcie, ja przez równe 10 lat codziennie z Walkmanem na uszach
I опять to samo, опять to samo. 10 lat, bez przesady, nawet chyba nie pamiętam, w którym roku profesor Weres do nas podszedł, do mnie, do Romana, do Andrzeja i jeszcze ktoś był. Mówi: „Dlaczego wy nie zaczynacie?” A to była taka sytuacja, że ja wtedy już, byłem, w TOI. Już wtedy byłem w TOI, tak. Już wtedy miałem problemy w TOI i mówię: „Panie profesorze, pomału, pomału, pomału”. A potem podszedłem: „Jestem w TOI”, a on mówi: „Nasz człowiek”. I było tak miło było, no. Potem Silezja, potem dalej jakieś takie dziwne, gdzieś tam Częstochowa, jakieś telewizje, potem miała być taka telewizja, ta Sarzem czy jak, ale ja się nie to, że nie zdecydowałem, tylko to było za daleko. Gdzie tam jeździć? Nie chcę mi się tam, po co? A wtedy już stwierdziłem, że założę swoją i będę tutaj na YouTubie, no i jestem. I dzięki temu wszystkiemu jesteście wy. I tak dużo subskrypcji, ponieważ ja w ogóle nie reaguję na to, nie szukam tych subskrybentów, ja sobie jestem. Najpierw wymyśliłem sobie, że będę Borowiecki.net, taka była strona i mam nadzieję, że wrócę do tej strony. Co to ma wspólnego z astrologią? Borowiecki.net. A mnie chodziło o ascendent, AS, Borowiecki. I tak sobie wymyśliłem, a wszyscy myśleli, że to jest asy. No i tak traktowano mnie jako karty, jako as w kartach albo co. Okay. Ale tak już zostało, Borowiecki.net i jak zobaczycie stare filmy, kończą się Borowiecki.net. Te stare filmy. Ale na YouTubie to wszystko jest, jestem kupę lat. Zawsze mówię bardzo tajemniczym językiem, zawsze mówię takim troszeczkę skrytym, troszeczkę mi filmów zbanowano. Niedużo, dlatego przez ten trudny język. Cieszę się, że nigdy nie dostałem dostałem za psy, zostałem za psy i to dlatego, że napisałem, że Bull Terrier to jest morderca w białych rękawiczkach. To nie jest moje powiedzenie. To jest powiedzenie dokładnie pana mecenasa Smyczyńskiego, jednego z kynologów, który napisał książkę, tylko nie pamiętam. Ja nie mam tych książek, poginęły mi te książki, ale moja córka ma tą jedną taką książkę pana mecenasa Smyczyńskiego, którego poznałem osobiście jeszcze jako młody kynolog i wtedy zaangażowany bardzo w kynologię. Jakże. Tą kynologię doprowadziłem do jakiegoś sukcesu i dzisiaj moja córka prowadzi tą kynologię. Zresztą widzieliście tą kynologię chodzącą. I to jest to. To jest ta wolność. I dlaczego mówię o kynologii tak dużo? Dlatego, że kynologia dawała wolność. Nawet w stanie wojennym, bo dzięki generałowi Rozłubirskiemu, jak się było tam mocno zaangażowanym, znaczy niekoniecznie mocno, można było wyjeżdżać na wystawy w stanie wojennym. I bardzo dużo osób wyjechało, ale tylko w jedną stronę. A generał wiedział o tym, oczywiście, że tak. To był człowiek, który był dziwny, ale przemiły. Świetnie się z nim rozmawiało. Nie spędziłem z nim żadnej nocy, bo z kim innym spędziłem wiele nocy z tej świty tak zwanej kynologicznej. I potem ta kynologia się przeniosła do astrologii i wyobraźcie sobie, że ta astrologia wróciła do kynologii, dlatego że spotkałem tych samych ludzi. Tych starych ludzi. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze w pewnym momencie dostajemy jakby taki impuls, że jednak świat jest mały.
Świat jest szalenie mały i tutaj jest kilka osób, które, no jak rozmawiamy, tak jak starzy żołnierze, no, starzy kombatanci, mimo że w różnych miastach, mimo że w różnych częściach Polski, a mówimy o tym samym, dlatego i astrologia też jest taka, i kynologia też jest taka, bo jednak jamnik się nie zmienił, człowiek się nie zmienił, miłość do zwierząt jest ta sama. Musimy czym to karmić, mamy to coś i nie chcemy, żeby te zwierzęta chorowały. A był taki moment, że no, poświęciłem ostatnie pieski, American Staffordy, ponieważ skarmiałem je kurczakami, a kurczaki wiecie, jak to są karmione, no i właśnie nie zauważyłem tego. No też był ten moment takiego kryzysu finansowego, powiedzmy, dlatego też tymi rzeczami skarmiałem. Dzisiaj nadal się tego boję, dlatego nie jem kurczaków. I nadal się zastanawiam, czy w tym świecie, w którym żyjemy, nadal ta fabryka pod Poznaniem, co powstała, tego białka obcego, tak, dla człowieka z tych owadów, czy będzie podawana dosypywana do karm, czy do chleba, czy jeszcze tam coś, czy na przykład te mielone włosy do spulchniania mąki, czy tam, wiecie, do zbrylania soli. Na przykład zwracajcie na to uwagę, bo to jest nie do wiary. Ja po prostu nie wierzyłem w to, że sól można spaprać. No, tak jak opowiadałem o tym chrzanie, czy można chrzan schrzanić? No można. No. Że w chrzanie jest tylko 20% chrzanu, czy 15 nawet. I to się nazywa chrzan? Ja pamiętam wtedy na Puławskim, do tego znajomego, który miał ten warzywnik, ja mówię, słuchaj, można chrzan schrzanić? On mówi, można. I wyjął te chrzany wszystkie, chyba z 6 ich przyniósł i mówi, zobacz. Ja mówię, który jest prawidłowy? No ten, no to ten. No i chrzan można schrzanić. No więc słuchajcie, no naprawdę to trzeba. Ja już mówiłem o tych cukierkach, że kupiłem kiedyś cukierki, ale to było kupę lat temu. Ja byłem wtedy młodym chłopakiem, znaczy młodym młodzieńcem. Kupiłem te cukierki malinowe, a to był burak z czymś tam, z zapachem malinowym i smakiem malinowym. Z buraka były, czerwonego buraka. No więc już takie rzeczy przeżyłem, no i przeżywam nadal. I to jest przerażające. I o tym mówi właśnie ci ludzie mówią. Mówi tutaj o tym Kennedy. I teraz to ma wpływ, czy nie ma wpływ? Jeżeli tam w Stanach zaczną mówić, że przepraszam bardzo, ale nie będziemy używać takiego barwnika takiego, to Europa się zgodzi na to, czy się nie zgodzi? Czy będzie nas skarmiać? Czy będziemy kupować z Ameryki żarcie? Przecież oni będą chcieli wcisnąć tutaj przecież my tutaj jak nie będziemy hodować, tylko będziemy ten zielony ład, tutaj te trawniki trzymać, to skąd kupimy pszenicę? Kupimy od nich. A to, że oni te świństwa mogą dosypywać, no mogą, ale my możemy kupić tylko pszenicę amerykańską w woreczkach, albo nam Amerykanie będą słać jak paczki UNRA kiedyś. Pamiętacie paczki UNRA? A jak nie pamiętacie, to zapytajcie się rodziców, co to było. Albo dziadków. Takie dwie rączki były takie, tak się trzymały. Takimi. Ja jeszcze pamiętam w szkole, jak dostawaliśmy te paczki UNRA, jak była margaryna, masło było, potem było mleko w proszku było, które się dodawało do naleśników, albo placków kartoflanych, pamiętam w szkole dokładali. Takich smażonych. No pamiętam, jak kucharki dokładały, bo kuchnia była w szkole, normalnie. A jedliśmy, no bo jedliśmy, wszyscy jedliśmy te obiady. Były takie kluski, takie żółte, które myśmy nazywali, nie pamiętam, pyzy to się nazywało, ale to nie były pyzy. One były takie żółte i się świetnie odbijało od ściany. Brało się na widelec, jak się tam rzuciło, to się odbiło tam w kołko. I to jak były te kluski, to była wojna klusek.
żaden nauczyciel. Pilnowali nas nauczyciele, ale zawsze któryś, no nie tylko nauczyciel, my też dostawaliśmy taką kluską. Różnie to. Czasami w czoło, czasami we włosy, czasami gdzieś tam. Różnie. Brało się widelec, poszła. A gdzie? A co to kogo obchodzi? Najlepiej było tak, żeby nauczyciel nie widział. Kiedyś wychowawczyni mówi: Ryszard, mówi, czy ty wiesz, skąd ta kluska pochodziła? Mówi: jak to? Na szczęście nie była moja. Bo ja, ale nauczycielka myślała, że ja. Mówię: nie ja. A potem się nasz fizyk zdenerwował bardzo. I to, co wiem, to zamontował aparat fotograficzny tam gdzieś w jakimś miejscu. No i potem nam pokazał to. Chłopaki, przestańcie się wygłupiać, a był taki facet. Potem był dyrektorem szkoły w Dziesiątce w Łodzi. Fantastyczny facet. Jeden z najlepszych nauczycieli w ogóle, jakich spotkałem w życiu. I w ogóle to był jedyny facet, który ocenił mnie do mojej mamy prawidłowo. Reszta nauczycieli to. Ale to kiedy indziej poopowiadamy sobie. Bo to też jest ważne, żeby u dziecka znaleźć talent. Żeby znaleźć to. I moja mama nie poszła tym talentem. Nie poszła tym talentem i szkoda. Czy ja żałuję? Nie, dlatego że ja i tak wróciłem na te swoje tory, chociaż nie zupełnie, bo potem odbiło się to kilka razy. To jest właśnie to, że ja nie wyjechałem tam do Hiszpanii, ale to jest ostatnie. To nie chodzi o to. Tylko teraz popatrzcie sobie na całokształt tej rozmowy, nie mojej tu, tylko tego Wansa, tam w tym sercu Niemiec, Bawarii właściwie. Niemcy to tylko znaczy, jeżeli jakikolwiek land zostanie, to tylko zostanie ten, który ma liście dębu w herbie. Reszta zniknie z mapy. Taka jest przepowiednia niemiecka, która no przypuśćmy, w mojej rodzinie jest od 100 lat, a usłyszałem tą samą przepowiednię w Austrii, dokładnie w Salzburgu, od Tyrolczyka. I usłyszałem taką przepowiednię też teraz niedawno, szukając tam gdzieś. I jeszcze ktoś, tylko nie pamiętam kto, nie zapisałem, kto to powiedział, że tylko zostanie z tych krajów niemieckich. Kto to powiedział? Nie wiem, ale taka jest przepowiednia. I trzymam się tej przepowiedni jak topiący się brzytwy. Dlaczego? Dlatego, że widzę, że coraz bardziej kraje te, bo to są te landy, kraje niemieckie przestają istnieć. A to, co powiedział pan Vance, że co piąta osoba jest spoza, tylko w Stanach Zjednoczonych jest inaczej. Stany Zjednoczone przyjmowały i tak, najpierw wyginęli Indianie z powodu chorób, które przywieźliśmy my, Europejczycy, nie tylko z Afryki też przywieziono mnóstwo chorób, jeżeli było to tak zwane niewolnictwo, chociaż to niewolnictwo było na takiej zasadzie, że niewolnicy chcieli być, przecież Kościuszko też miał niewolnika swojego i co z tego. Wszyscy mieli niewolnika i niewolnicy czasami lepiej się czuli, jak byli niewolnikami, niż jak nie byli niewolnikami. Znaczy, niewolnik u Kościuszki, czy tam u kogokolwiek wtedy, czy nawet teraz, nawet jeżeli jest, a jak jesteście w korporacji, to nie jesteście niewolnikami kogoś, a jak pracujecie u jakiegoś, przypuśćmy w rzemiośle, jak się pracowało, jak się było uczniem, to nie było się niewolnikiem? Było się od czego? Od zamiatania?
Przecież jak ja poszedłem właśnie po niedostaniu się na plastyczną do rzemiosła, czyli do fotografii, to właśnie kim się trzeba było posprzątać, pozmywać, tam wylać wodę, to tamto, bo dziesiąte. Właściwie wysługiwano się tym uczniem tak zwanym. A już nie mówię w innych zawodach. To prawie jak w tym szambonurkiem, tak? Majster do tego ucznia mówi, podaj te cążki, podaj to, podaj tamto i wychodzi z tego szambonu. Widzisz, jak się nie będziesz uczył, to będziesz całe życie podawał te narzędzia. No to mniej więcej na tej zasadzie. No. To taka prawda. Ja pamiętam, kiedy ja rozpoczynałem szkolenia u swojego ojca, tak, jako lekarz stomatolog, tak akurat uczyłem się tych technik dentystycznych, dlatego odróżniam dentystę od stomatologa. Czyli dokładnie budowy koronki, robienia mostów, protez, tego wszystkiego. Dzisiaj na pewno bym nie zrobił tego, ale nie jest mi to obce, zupełnie. Ojciec chciał, żebym ja to po prostu robił, żebym no zresztą jeden z ojca kolegów tak wykształcił dzisiaj swojego syna i on jest kierownikiem na Akademii Medycznej, z którym się znamy. Znamy się akurat. Jest kierownikiem właśnie dentystyki, tak. No, tak. Protetyki, a właściwie protetyki, bo to jest protetyka. Dzisiaj zrobiono z tego wielkie tam achio. Jest to achio, no jest. Także bierzcie pod uwagę wszystko, wszystko razem łączcie, przyglądajcie się, macie historię swoją, słyszycie od babci, słyszycie od ciotki, słyszycie od wujka, jesteście gdzieś tam, łączcie to wszystko i sprawdzajcie, i nie zapominajcie. Nie zapominajcie o tym, co jest najważniejsze, o waszej tożsamości, bo potem wam wcisną jakąś tożsamość i będziecie chodzić nie z własnym Ausweisem, tak, Ausweis. No. Już są tacy, którzy tutaj chodzą nie z własnym, no. Bo przyjechali, ukradli nasze Ausweisy. Przyjechali, jest sporo tego. To teraz pomyślcie, kto to mógł być. Zostawiam was z tą rzeczywistością i proszę was, no, bądźcie czujni, bo straszny mętlik jest. I bardzo ta rzeczywistość boli mnie, jeżeli ktoś jedzie na tych ludziach, którzy wygrali tamtą rzeczywistość. Bo ta rzeczywistość, czy chce, czy nie chce, będzie wpływać na nas i to bezwzględnie. To nie chodzi o to, że Amerykanie coś nam dadzą. Nic nam nie dadzą. Absolutnie nie chcemy, tylko chcemy mieć wolności przede wszystkim w szkole. Potem następnie w żywności i w tym. I oni to zrobią. A my nie możemy pozwolić na to, żeby. No co będziemy? Kotlety z mrówek jeść? Czy schabowe z pająków? Tylko wyłącznie jak rosyjskie uczone pod koniec zabiegu usuwania kończyn zapisał pająk, ogłuch, bo cały czas mówił pająk idzie. No to pająk ruszał się, ale kiedy wyrwał ostatnią nogę, zapisał, że pająk ogłuch. No i tutaj właściwie ci uczeni współcześni, ci profesorowie są chyba na tym etapie. Pająk ogłuch. Nie wiem. Bawi mnie to.
Amerykanie chyba już tego nie będą stosować inne metody sprawdzania, czy ktoś jest głuchy, czy ogłuchnie, ale bez tej fizyczności, czy tego sprawdzania. To się urwie, to się. Oni już te doświadczenia mieli. I pamiętam, jak moi koledzy opowiadali, jak to było w Wuhan. Tak, ja, że to było to, a to wcale nie było tak. Ciekaw jestem, jak będzie wyglądać prawda. A to jest najciekawsze, że jesteśmy. I teraz słuchajcie, wchodzą ryby. Wyjątkowy okres. Zobaczymy, co będzie w rybach. Naprawdę. Tylko musimy jeszcze poczekać do tego nowiu. Naprawdę, słuchajcie, uszy nam zwiędną. Naprawdę. I naprawdę zobaczycie, teraz już się dzieje, ale teraz to jest jeszcze tylko słownie. Jeszcze tylko jest ta walka taka, ale jak się rozpocznie w tych rymach, jak się rozpoczną zabawy i będzie, słuchajcie, to jest koniec epoki ryb. To będzie quo vadis. Ja nie myślałem, że to tak będzie. Nie wpadłbym na ten pomysł, ponieważ może dlatego, że nie siedzę bardzo mocno w tej polityce, w tym wszystkim, w takich rozgrywkach. Znaczy, informowałem, ale bardziej mnie interesowała Polska. Polska przez ten nów, który tam był, pamiętacie, na ascendencie, od tego momentu, to był przecież sierpień, do tej pory cały czas jest na ustach wszystkich. Zwróćcie uwagę, od sierpnia jest na ustach wszystkich. My tego nie czujemy, nie widzimy, no ale nawet ten was mówi o Polsce, o tych sędziach, o tym wszystkim, o tym aresztowaniu tych posłów. Przecież tam mówił o tym. To ich tam i dlatego tak się irytują, dlatego tak się denerwują. To jest, słuchajcie, to jest gra ogromna o prawdę. Nie chodzi o nic więcej. Co oni mają nam dać? Nic my nie potrzebujemy, naprawdę nic nie potrzebujemy. My jesteśmy krajem mlekiem i miodem płynącym. Jesteśmy krajem przede wszystkim rolniczym. To, jeżeli mamy rolnictwo na wysokim poziomie, to po cholerę nam cokolwiek, no do jasnej cholery, no luźnie po raz pierwszy. No. Tu am jest najważniejsze, a potem to zacznie pracować. I przede wszystkim wzmocnić tego chłopa, tego rolnika. Ten chłop musi być silny i sprawny i mądry. I są mądrzy, bo oni już są po studiach, są po uczelniach. To nie są ten z Wyspiańskiego. Ino został ci się. No ale jako kraj jesteśmy. Jako kraj jesteśmy. To są słowa, dokumenty. To jest coś strasznego. Nie róbmy takiego mariażu. No po prostu mariaż jest, ja nie używam tego słowa wesele czy ślub. Zauważyliście? Ja mówię tylko mariaż. Dlaczego? Bo nie chcę używać tych słów Wyspiańskiego. Nie, żadne wesele. Żeby się sznur został? Wajda sobie mógł to zrobić i faktycznie zrobił to genialnie jako artysta. To jest jego najlepszy film. Reszta to jest dno kompletne. Wajdy, te wszystkie filmy. Faktem, że jeszcze ta Ziemia obiecana, on tutaj zbudował karierę tym trzem i właściwie ci wszyscy, którzy tam grali, oprócz pani, która w tym
pociągu tam robiła Albyryskiemu tam różne rzeczy, czy Borowieckiemu inaczej mówiąc, dobrze, albo on jej dobrze, ona się rozkoszowała różnymi była taką wyzwoloną kobietą, chociaż ponoć była bardzo porządna, ale w gruncie rzeczy najbardziej erotyczna ze wszystkich pań. No ale zejdźmy z tego tematu, bo nie skończymy do wieczora i rano się obudzimy z kacem moralnym. Także, no cóż, zostawiam was. Renato, witam, ale to już tam musisz obejrzeć od dojść do początku, wejść do końca. Ja nawet nie wiem, jak to się robi. Po co są live'y, a ja zgłupiałem na tych live'ach. Naprawdę nie wiem, o co chodzi. Teraz ten live, ponieważ tamten live była taka rozmowa między mną a tutaj osobą, która żadna rozmowa, ale nie chciałem, żeby było to i zrobiłem ten live, nagle przeskoczył na film. I byłem bardzo zdziwiony. Jak to jest możliwe, że on z live'u się zrobił film? Nie wiem, czy będę robił z live'u filmy, bo nie zawsze chcę. W dodatku ja nie nadaję tytułów. Nie wiem, czy zauważyłeś, że istnieją i wy wszyscy zauważyliście, że nie, dopiero pod koniec nadaję myśl. Nie dlatego, że nie. Ja mam dokładnie. Czy mam scenariusz? Nie mam scenariusza. Ja nienawidzę ze scenariuszem pracować. Jakbym pracował ze scenariuszem, to by mnie nie było. Ja mam scenariusz, wodnik. I teraz jest wodnik. I wchodzimy w ryby. I wodnik i epoka. Wodnik, właśnie jest wodnik. Kończy się wodnik. I nic więcej. To są ostatnie podrygi zdychającego wodnika. Tego czasowego. Ten, który teraz wodnik. I to są podrygi. I właśnie te podrygi właśnie zreferowałem. I nic więcej. Ja nie wychodzę poza ramy. Zaraz wejdziemy w ryby. Poinformowałem dzisiaj o rybach, jakie one będą. I poinformowałem to pod koniec, dokładnie ze scenariuszem. I opowiadam o pewnych sytuacjach wodnikowatych, które namieszały w historii, które kocioł zrobiły, kogiel-mogiel inaczej mówiąc, zrobił pan Was, pan Trump, potem jeszcze pan Musk. Oni zrobili kogiel-mogiel. Jak chcecie interpretować ten kogiel-mogiel? Czy on był bolesny, jeżeli to są mężczyźni, bo te żółtka, tak, zorganizowana, nie będę mówił co, bo to nie taborety. No i dokładnie. Mamy wszystko. Ja bym powiedział tak, podstawą, że trzeba by pojechać po ten najmocniejszy alkohol, tam wiecie, te puszcze. Ściągnąć tą księżycówę, bo jak się tego nie naleje, nie popije, to się tego nie rozgryzie. Tak jak mówią ci tam dalej niż jest ta rzeka Bóg. I zostawiam was. Trzymajcie się. No cóż mogę powiedzieć? Z Bogiem. Do jutra. To o 21 zaczynam. Tak dzisiaj. Miejmy nadzieję, że jutro będzie inny oddech. Trzymajcie się. Pa. Z Bogiem.